Cześć, nazywam się Patryk Sandach. Jako dziecko rodzice zabrali mnie na pokazy lotnicze w Górażce. Patrzyłem na pilotów, myślistów jak na półbogów. Ale to nie jest historia o tym, że postanowiłem zostać pilotem, poświęciłem temu całe życie. Ten świat był tak nierealny dla zwykłego chłopca, że nawet przez głowę mi to nie przeszło. Ponadto okazało się, że panicznie boję się wysokości. Mając 12 lat pojechałem na wymarzone rollercoastery i nie wsiadłem nawet na najmniejszą kolejkę. Przełamałem się dopiero kilka lat później, skacząc na bungee. Od tamtej pory latanie zajmowało na mojej bucket liście wszystkie 3 górne pozycje. Ale co ja tu właściwie robię? 2 tygodnie temu obejrzałem nowego Top Guna i marzenie z dzieciństwa wybuchło żywym ogniem ponownie. Postanowiłem, że za wszelką cenę muszę to przeżyć na własnej skórze i zwróciłem się, nie zresztą pierwszy raz, do katalogu marzeń, dzięki któremu zostałem skoczkiem spadochronowym. Dzwoniąc chwilę później do Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła, która jako jedyna daje możliwość polecenia odrzutowcem szkolno-bojowym, wpadłem na szalony pomysł, aby zrealizować akrobacje, które widziałem dopiero co w kinie, wykonane na F-18 Super Hornet przez najlepszych pilotów świata na naszych prawie 50-letnich TS-11 Iskrach. Czy to jest w ogóle możliwe? Przekonajmy się. Dobra, Piotrze, zostało nam dosłownie parę godzin do lotu. Omówmy jeszcze raz, po kolei dokładnie, co będziemy robić. No, powtórzymy to wszystko, co widzieliśmy w kinie, na ekranie dużym. Czyli dzisiaj mamy kierunek Passat 2.6, czyli startujemy, standardowa procedura startu, konfigurujemy się do lotu, chowamy podwozie, chowamy klapy i kierujemy się na punkt PAPA. Taki punkt sobie wybraliśmy tutaj jako początek naszych działań. Osiągamy ten punkt PAPA na wysokości 1000 metrów, prędkość około 450 km na godzinę i zaczynamy wykonywać sekwencję zakrętów ciasnych, tak jak ustaliliśmy. Następnie wracamy w stronę lotniska, robimy low pass, niskie przejście nad pasem. Jak niskie? A jak niskie byś chciał, żeby było? No, może nie aż za niskie, ale takie, no już żeby... Zrobimy tak, żeby było szybko i bezpiecznie, pewnie na 3-4 metrach. Wow, super. Zrobimy z prędkością około 500 km na godzinę. Po low passie zaciągamy samolot, kąt 45 stopni wznoszenia do góry, 2-3 sekundy, odwracamy samolot na plecy. Następnie pikujemy w dół po to, żeby znowu rozpędzić samolot. Odwracamy go do lotu poziomego. I co? I ta najmocniejsza faza? I ta najmocniejsza faza. Zaczniemy pewnie od prędkości 600 na godzinę, po to, żeby mieć jak największą prędkość, no i żeby jak najwyżej polecieć, więc myślę, że to będzie spektakularne. Do ilu mamy zamiar dociągnąć przeciążenie? No, tak jak się umawialiśmy, do 6G. Do 6G, dobra, spróbujemy. Mam nadzieję, że to przeżyję. Świetnie, i co? Na koniec co? Jeszcze sobie pouciekamy przed tymi wyrzutniami trochę? A na koniec tak, posymulujemy sobie jakąś może walkę powietrzną, zobaczymy jak to tam nam się będzie układać, no ale na pewno jakąś niespodziankę, na pewno będzie akrobacja, na pewno będzie przeciążenie, będzie prędkość, będzie wszystko to, co... Fantastycznie. To, co wydaje Ci się, że lubisz. To, co wydaje mi się, że lubię, dokładnie. Dokładnie tak. No to co? Do samolotu. Do samolotu. Dobra, Patryk, mamy zgodę na start. Jesteś gotowy? No, na tyle, na ile mogę być. Ostatni zakręt za nami, 450 km na godzinę, no do góry. Zanim zaczniemy ten ostatni manewr, pamiętaj, że lecimy 6G, maksymalnie 6G, nie 6.1, nie 6.2, lecimy 6G, dobra? Tak, Patryk, oczywiście, 6G.
To było niesamowite. Leciliśmy wczoraj, ja musiałem sobie chwilę odpocząć, bo to była po prostu taka dawka emocji, że nie dało się tego nagrać bezpośrednio. Co nam się udało zrealizować, czego nie? Ja pamiętam większość rzeczy, więc, ale powiedz z twojej perspektywy. Chyba generalnie nam się wszystko udało zrealizować. Najważniejsze, że pilot jest cały i samolot cały, a to jest podstawa w lotnictwie. pasażer po lądowaniu czysty. oczywiście. I czysty pasażer. Nie no, byłeś dzielny mega. Przywieźliśmy 6G, więc całkiem słuszne przeciążenie i to niejednokrotne, żeby nie było, że tylko raz na potrzeby I nie chwilowe, produkcji. to nie było takie, że Niechwilowe. leciliśmy chwilkę, nagle bach, 6G, tak jak w ekstrach i koniec, i tylko to trwało długo. No w tym samolocie te przeciążenia trwają długo. Nie są to jakieś bardzo długie przeciążenia, ale rzeczywiście tak, dłużej niż w takim typowo Nie, no na sportowym, pewno akrobacyjnym samolocie. Ze 2 minuty łącznie to ciągiem, ja tak to czułem. 2 minuty 10 było. Ile realnie trwało to przeciążenie takie duże? Około 7 sekund, 8-10. Ja to Dobra, pamiętam. około 7 sekund. Genialne doświadczenie i tak naprawdę dostępne. No my leciliśmy troszeczkę ostrzej, powiedzmy, pewnie niż wy latacie na co dzień, ale mega satysfakcja. Cieszę się, że Ci się podobało, bo zadowolenie naszych pasażerów jest naszym priorytetem. Ale tak na poważnie, no to o to chodzi. O to chodzi w tym lotnictwie, my to po to robimy, żeby się dzielić tym lotnictwem. Dlatego wszystkie samoloty, które mamy, są minimum dwumiejscowe, tak żeby można było kogoś zabrać do tej kabiny i pokazać mu, jak to wygląda z drugiej strony. Okazuje się, że to jest zabawa może nie dla każdego, ale dla większości. I zapraszam. Samolot, miejsce z tyłu jest zawsze wysprzątane, wygodne, widoki piękne, pamiątka, film, zdjęcia. Nic więcej nie trzeba do szczęścia. Coś genialnego. Ja na pewno wrócę, a my żegnamy się już po tym genialnym projekcie, ale myślę, że to jeszcze nie koniec i kolegi zaskoczycie nas jeszcze jakimiś ciekawymi projektami w przyszłości. No, mam nadzieję, że nasze realizacje, które gdzieś są planowane, niedługo ujrzą światło dzienne i może polatamy jakimś dwusilnikowym, odrzutowym samolotem. Zobaczymy. Czekamy na to. Do zobaczenia.